Dzień dobry, witajcie. W ostatnim moim filmie pokazałem Wam Manticora na dwóch cewkach na polu testowym, gdzie mam zakopane cele potocznie nazywane niskoprzewodzące, czyli drobne, można powiedzieć, a dodatkowo teren jest zmineralizowany i dodatkowo zaśmiecony drobnymi kawałkami żelaza, dość mocno zaśmiecony. Od tego filmu minął jeden dzień chyba, bo to robiłem go wczoraj, nagrywałem go wczoraj, więc warunki się nie zmieniły, myślę. Wpadłem na to, by zaprezentować Wam również Deusa w samym miejscu. Ja już pokazywałem Deusa tutaj, ale myślę, że po filmie z Manticorem, dlatego że tak naprawdę to Deus 2 i Manticor to są ten, można powiedzieć, top wykrywacze aktualnie, czyli te najdroższe wykrywacze na świecie, jak ja to mówię. Więc chciałem pokazać możliwości również Deusa tutaj, byście mieli jakieś porównanie. Gdybym zrobił to w jednym filmie, to wyszedł słaby jakiś pojedynek, można powiedzieć, tych dwóch wykrywaczy, a to nie o to chodzi. To chodzi o to, byście zwrócili uwagę, jak te wykrywacze działają, jak się zachowują i czy Wam się to podoba, czy nie, bo komuś się może podobać zachowanie Manticora, a komuś się może podobać zachowanie Deusa 2. No tak to wygląda po prostu, że mamy różne gusta, jest to rzecz całkowicie normalna. Absolutnie nie jestem w stanie stwierdzić aktualnie, który wykrywacz jest lepszy i nigdy tego nie będę wiedział, bo myślę, że obydwa wykrywacze, Deus 2 i Manticor, mają wiele dobrych cech, które można wykorzystać w odpowiednim miejscu. Może w jednej dziedzinie Manticor będzie lepszy, a znowu Deus w drugiej będzie lepszy. To się tak po prostu zmienia, więc ten jeden test na tym jednym małym polu testowym, tylko na 3 celach, nie jest absolutnie wyznacznikiem, czy wykrywacz jest lepszy, czy gorszy. Jest to test, jeden z nieskończonej ilości, które można zrobić w różnych warunkach, różnych konfiguracjach z wykrywaczem. Dodatkowo jest to test zrobiony jest w moich rękach przecież i na moich warunkach. Dodatkowo zawsze jest tak, że z jakimś wykrywaczem mamy więcej doświadczenia. Myślę, że aktualnie z Deusem 2 mam znacznie więcej doświadczenia niż z Manticorem. Więc mniej więcej można powiedzieć, że wiem więcej, nie? Takie drobne sprawy budują często wynik testu. Więc zwróćcie uwagę, możecie sobie porównać, jak te wykrywacze działają, czy Wam się podoba to, bo tak naprawdę te wszystkie wykrywacze aktualnie są na podobnym poziomie. Więc zaczynamy. Myślę, że zacznę tu zupełnie od programu podstawowego, czyli programu General. Na początek jest cewka 11-calowa. Za daleko. Mamy generała, że tak powiem. Strzelaję do gruntu. Ustawienia Deus po włączeniu, jeśli chodzi o fabryczne programy, wraca do ustawień fabrycznych, więc są to absolutnie ustawienia fabryczne. Zmieniłem jedynie grunt, dostroiłem wykrywacz do gruntu. Zobaczcie, jak to będzie działało. Pierwszym celem będzie cel monetarny, który jest 10-groszówka polska, zakopana na chyba 18 cm. No, bez problemu, myślę. Teraz tak, tu jest żelazo. No, wiem, że to jest żelazo, bo mimo, że jest przebicie, bo tak, jeśli chodzi o firmę XP, od Goldmaxa Powera, od Goldmaxa MK1, zawsze wyglądało to tak, że jeśli ustawienia były troszeczkę bardziej na wyrost,
to sygnały żelaza były tak zwanymi sygnałami łączonymi. I tu macie przykład sygnału łączonego. W tym sygnale jest i żelazo, i kolor. Nawet tego koloru jest tutaj więcej, ale otoczka tego sygnału jest żelazista i bez problemu można to sobie wyczaić. Na tym to polega w firmie XP, by nauczyć się rozpoznawać żelaza. To jest klucz do użytkowania w ogóle wykrywaczy XP. Od Goldmaxa, gdzie była dyskryminacja tylko i wyłącznie żelaza, czyli jak bardzo w tym pokrętle zawierało się stwierdzenie, jak bardzo chcę, by żelazo było żelaziste. Rozumiecie to? Im bardziej przekręcałem pokrętło, to żelazo biło więcej na kolor. Więc to pokrętło w firmie XP w Goldmaxie, który jest, można powiedzieć, korzeniem, na którym powstał Deus 1 i Deus 2, jest stałe. Czyli ta dyskryminacja i to zaniżenie tej dyskryminacji i podejście do dyskryminacji jest sztandarową funkcją firmy XP. Więc jest to sygnał mieszany, można powiedzieć, nie? Gdybyśmy... Jest wiele osób, które chce kopać pewniaki. Czyli chce mieć święty spokój. Chce kopać tylko dobre cele. To tak jakbyście kopali w Manticorze cele, które są tam tylko na tej linii identyfikacyjnej. Pewniaki. Możecie to robić oczywiście i wyciągać sobie, że tak powiem, rodzynki. Ale czasami te trudne cele, szczególnie w gruntach zmineralizowanych lub w pobliżu żelaza, kręcą się gdzie indziej niż na linii. Nie są to pewniaki, że tak powiem. Pewniaki wykopiecie każdym wykrywaczem, również wykrywaczem za 1000 zł. Bo nie wiem, ile kosztuje teraz Tiangsun, może 700 zł. No to po co wam Manticore, jeśli możecie sobie mieć Tiangsuna, który może być nawet lepszym wykrywaczem? Kto wie? No, więc nie trzeba wydawać pieniędzy, by kopać pewniaki. Chociaż to też jest uogólnienie w sumie. Bo z Tiangsunem też trzeba po prostu, tam jest też wiele niuansów i to nie jest takie wszystko nam proste i łatwe. Ale dobra, wracamy do Deusa 2, bo temat się, że tak powiem, troszeczkę rozmywa, nie? Tak, jest to sygnał mieszany. Natomiast sygnał koloru, czyli sreberka, które, jak pamiętacie w poprzednim filmie, było celem trudnym i jest zawsze trudnym, wygląda tak. Podejścia. No tak średnio. Ale pamiętajcie, że jest to program fabryczny. No i ostatnim celem jest kawałeczek brązu. Identyfikacja jest bezproblemowa, można powiedzieć. Dobra, to był program, jak ja mówię, generał. Program generał sobie zostawię i przejdę sobie na mój program Sensitive. Program czuły. Na dyskryminacji 5,5, w eksperckich jest pitch. Pitch jest systemem audio w Deusie ratującym dupy, zawsze i wszędzie jest dobrze. Mam mimo wszystko włączonego notcha. Mam silencer na 0, co jest sprawą jakby oczywistą. Czułość jest tylko na 90. Frequency max jest na 40 kHz, ale by troszeczkę ten wykrywacz uspokoić i ułożyć w żelazie, zmienię to na 24 kHz. To nie jest tylko tak, że zmieniacie górny zakres multifrequency w tym wykrywaczu, czyli powiedzmy jakiś tam wykrywacz działa na 5 i 40, powiedzmy na 7 i 40 kHz. To jest jakieś tam, powiedzmy, typowe multi, nie? To nie jest tak, że frequency max, tylko ten max zmienia, czyli zmienia tą górną granicę, zmienia 40 na 24 albo na 14. Nie, dlatego że w Deusie 2 macie taką fajną rzecz, że automatycznie przy zmianie multifrequency, tego frequency max, zmieniają się obydwie częstotliwości.
czyli powiedzmy, gdybym miał 40, no to powiedzmy, nie wiem, nie pamiętam teraz dokładnie, ale chyba będzie 48, a teraz będzie na przykład 24,6 kHz, a na 14 będzie powiedzmy 14,4 kHz. Nie pamiętam dokładnie teraz, a nie chcę Was wprowadzać w błąd, jakie dokładnie są te zestawy multifrequencji w tym wykrywaczu, ale tak to po prostu działa, nie? Co daje zmniejszenie tych kiloherców? Daje nam pewną odporność na żelazo. Jest to jeden z parametrów, które zmieniają odporność na żelazo w tym wykrywaczu i jest to jeden z parametrów, które służą również do celów separacyjnych, by ten wykrywacz, że tak powiem, ulepszyć. Ludzie używają na przykład do radzenia sobie w testach separacyjnych głównie reaktywności, co jest w sumie również ma wpływ, ale ma nieduży wpływ. Jest kilka innych parametrów w Deusie 2, które umożliwiają zmianę charakterystyki tego wykrywacza, jego zachowania w takich separacyjnych celach, czyli w miejscach zaśmieconych żelazem. Jednym z nich właśnie jest Frequency Max i zestaw tych częstotliwości, które akurat tutaj zostały wybrane. Nie chcę Wam teraz dokładnie mówić, ale wydaje mi się, że gdzieś może 6, teraz jest 24,6 kHz, nie? Daje nam to odporność na żelazo i żelazo będzie bardziej żelaziste w niewielkim stopniu. Reaktywność 2,5, audio response 4. Myślę, że to wszystko. W opcjach audio myślę, że mam troszeczkę audio feed mam na 1, tak, znając siebie, tak to zrobiłem. A jeśli chodzi o jest PWM. PWM jest. Ja jednak mimo wszystko w miejscach takich zasyfionych wolę tego PWM, dlatego że ma większą jakby taką analogową, bardziej taki analogowy, nie? Więc to jest to kwestia oczywiście gustu i osłuchania się z wykrywaczem, nie? Zmieniłem zestaw częstotliwości, dlatego że w wielu wykrywaczach macie tylko informacje na temat fazy gruntu, a grunt to jest wiele parametrów, więc powinno się ten wykrywacz dostroić do gruntu, co zrobię. No i dobra. Mam dostrojony grunt. Niewiele się różnił, chociaż te wahania mogą nastąpić, powiedzmy, w odległości metra może być ten 1 czy 2 i 2 jednostki, może być różnica. Więc pierwszy cel to czułość tam była 90. Pierwszy cel to jest te 10 groszy. Włączę duże cyferki. Pinpoint. Po dokładnym namierzeniu pinpointem identyfikacja jest stała. Kolejny cel, żelazo Wam już pokazywałem. To jest żelazo w bardziej skomplikowanym, można powiedzieć, programie. Jeszcze się troszeczkę przebija, ale nie jest źle. Natomiast sreberko, które było celem trudnym, będzie wykrywalność czy nie? Myślę, że bez problemu. Myślę, że centralny wskaźnik ją pokazuje. Jeszcze raz. Z drugiej strony.
myślę, że wykrywalność jest te 68, to jest taka prawidłowa identyfikacja właśnie takiego jednego krajcara srebrnego, bo mam go też zakopanego na innym polu testowym, taką samą monetę i tak to właśnie wygląda. No i teraz ostatni cel to jest, że tak powiem, kawałeczek brązu, który właśnie pochodzi z tego miejsca, był znaleziony Equinoxem. Jest to kawałeczek brązu, może 6 mm na 4 mm, takie coś, że tak powiem. Wykrywalność. Tak działa program Sensitive, który sobie tam stworzyłem dla poszukiwania drobnych rzeczy, ale to nie jest program, który będzie Wam działał wszędzie i zawsze dobrze, nie? Więc odradzam takie kopiowanie, bo jest to program, który naprawdę jest bardzo mocny i nie wszędzie się go da użyć. Jeśli sobie go skopiujecie, to polecam również używanie czułości na 80 czy na 75 w niektórych miejscach. To znacznie pomaga. Jeśli będziecie mieli problem z niestabilnością wykrywacza, zbyt dużą ilością hałasów, to właśnie kluczem jest zniżenie tej czułości nawet do 70. Za dużo splitów, czyli tych sygnałów dzielonych kolor żelazo nad żelazem, no to zmienić sobie frequency max i myślę, że będzie to hulało całkiem przyjemnie, ale jest to program, który jest wyzwaniem, nie jest łatwym i może okazać się dla niektórych programem trudnym. Dobra, no mieliście cewkę 11-calową, przełączę się teraz na cewkę 9, a myślę, że zrobię to w ciągu, bo tutaj jest prosto dosyć. Już jest cewka 9, teraz się przełączę na ceweczkę. Już ją znalazło. Strojenie do gruntu. Sorry, włączyło mi się. Widzicie, to jest ta pamięć paluszkowa. Włączył mi się noise cancel, w sumie czemu nie? Z innych wykrywaczy gdzieś nie tylko naciska i się stroi. Faza pozostała taka sama. Myślę, że pozostanę przy tym programie Sensitive i pokażę Wam, jak to teraz działa na tych samych ustawieniach. Fajna cisza, nie? Nie wiem, czy wykrywacz działa w ogóle. No dobra, teraz 10-groszówka. Fajnie, nie? Macie jakieś falsy? Myślę, że to będzie żelazo, chociaż bym to wykopał w jakimś ciekawym miejscu. Ten program nie jest programem łatwym i trzeba, że tak powiem, myśleć. To nie jest program dla ludzi kopiących tylko na przykład czarne cyferki. To jest również dla ludzi, których kopią również te czerwone cyferki. Teraz żelazo. Myślę, że żelazo jest bardziej żelaziste na małej cewce, bo podchodzę do niego z tego samego podejścia. Więcej żelaza w tym żelazie. Natomiast tutaj ten cel, można powiedzieć, najtrudniejszy na tym skromnym polu testowym, to sreberko. Oj. Tutaj, co można zauważyć, widać spadek mocy cewki, bo ten sygnał jest o wiele słabszy. Jeszcze raz. Praktycznie identyfikacji się nie pokazuje, ale wykrywalność audio jest.
bo staram się znaleźć, o teraz się pojawiło ID, ale o wiele trudniej mi uzyskać ID na tej cewce 9, co świadczy o tym, że wykrywacz jakby stracił troszeczkę mocy. Natomiast czułość jest ustawiona na fabrycznym 90. Jeśli bym tą czułość ustawił na 85, co wy na to? Ten wymagający i trudny cel jest i tak wykrywany, mimo że bez ID. Jednak nawet pojawiło się ID. No poczekajcie, no to sobie po prostu się pobawmy jeszcze, mamy czas. Przecież wy macie czas, bo ja mam 80 czułość. Na 80 czułości już słabiutko. 10-groszówka natomiast muszę zrobić jeszcze jedną rzecz, wam później pokażę, bo robiłem to w Manticorze. 80 troszeczkę chyba za mało, więc te 80 no, te 85 myślę, że będzie sensowne. Mimo że ID nie mam. Teraz tak, co chciałbym sprawdzić? Pokazywałem wam w Manticorze, mimo że ustawiłem tam recovery speed, bo tam to się nazywa recovery speed, na 7 bodajże, to wykrywacz lepiej działał przy wolnym przemiataniu niż przy szybkim. Zobaczę, jak działa Deus. Tu jest problem, bo ja już założyłem tutaj cewkę 9, która jest słabsza, ale jego elastyczność na tym ustawieniu jest na pewno wyższa, bo można to robić i szybko, i wolno. Gdybym zmienił recovery speed, czyli co ja gadam teraz, reaktywność na taką, no na takiej nie szukam, ale na 3. I tak wykrywacz jest bardzo elastyczny. Na tym polega elastyczność. To nie jest tak, że na polu czy w lesie macie jednakową prędkość przemiatania cewki. Ona się zmienia, raz troszeczkę szybciej, raz trochę wolniej, w zależności od nastroju, od warunków, od zarośnięcia terenu, prawda, czyli od tej wegetacji roślinności. Macie albo wolno, albo szybciej. Ważne to recovery speed i ta reaktywność była tak ustawiona, by było jak najbardziej elastycznie, czyli byście nie minęli celu, gdy zwolnicie machanie cewką, albo gdy ją przyspieszycie. Na tym to polega. Dla mnie reaktywność, recovery speed i reaktywność jest filtrem gruntowym, czyli dopasowuje go do gruntu, a nie do reaktywności. Jeśli chodzi, znaczy nie do testów separacyjnych, do separacji. Tu jest o wiele więcej spraw, które można ustawić, żeby poprawić działanie wykrywacza w testach separacyjnych czy w żelazie. A ta reaktywność powinna być według mnie dostrojona do warunków gruntowych. Na tym to polega, nie? Dobra, to wracamy na tego, bo tam chyba było 2,5 tej reaktywności. I ostatni cel na tej czułości, bo już wątek tracę pomału, 90, to jest kawałeczek brązu. Myślę, że bardzo fajnie, nie? No, to była taka prezentacja możliwości Deusa 2
Tak jak Wam powiedziałem na samym początku, to nie jest porównanie z Manticorem, który jest lepszy, a który gorszy. Każdy może sobie ocenić sam. Na pewno Deus jest wykrywaczem wymagającym od użytkownika więcej. Po prostu użytkownik musi go bardziej dopasowywać do terenu i wtedy to wszystko gra. Jeszcze tak, czasami kiedyś słyszałem takie opinie, że nie ma żadnego awansu, jeśli chodzi pomiędzy Deusem 2 a Deusem 1. To głównie użytkownicy Deusa 1 mówili, chociaż raczej oni użytkowali tego Deusa 1, z tego co pamiętam, bardzo mało, to mówili, że nie ma postępu, że ten wykrywacz, że Deus 1 jest lepszym wykrywaczem, po prostu działa lepiej, nie? Całkowicie się z tym nie zgodzę. Różnica pomiędzy Deusem 1 a Deusem 2 to jest kosmos. Jeśli chodzi o zaawansowanie wykrywacza. To nie zawsze chodzi o ilość tego, co znajdujemy, ale możliwości tego wykrywacza są o wiele większe. Deusa 2, zdecydowanie. I ta różnica pomiędzy Deusem 1 i Deusem 2 jest o wiele większa, zdecydowanie większa, niż pomiędzy Equinoxem i Manticorem. Equinoxem 900 i Manticorem. Jestem wielkim fanem Equinoxa 900. Dał mi niesamowitą radość i bardzo lubię ten wykrywacz. I muszę Wam powiedzieć, tak, że mając teraz Manticora i tak tęsknię za 900. Nie wiem, czemu tak jest. Po prostu, bo to wykrywacze bardzo podobne, nie? Myślę, że ta 900 jest bardzo, bardzo dobrym wyborem dla rozsądnego użytkownika, bo ten wykrywacz naprawdę daje wszystko. Miała tam pewne minusy, no, bo nie działa w takiej skrajnej mineralizacji 900 ani w programie Gold, ani w innych programach, co tak odstaje od tych nowoczesnych wykrywaczy, ale to na takie miejsca prawdopodobnie nigdy w życiu nie traficie. Manticore i Deus 2 oczywiście tam działają, ale tak poza tym, no cóż, widzieliście, jak to działa. Działa całkiem, że tak powiem, dobrze. Na dziś to wszystko. Trzymajcie się. Do usłyszenia.